A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Premier Belgii oczekuje od Unii Europejskiej solidnych gwarancji w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów. Hamas ma domagać się ważnych zmian w planie pokojowym Donalda Trumpa dla strefy Gazy. Francja oczekuje od Komisji Europejskiej utworzenia funkcji koordynatora zajmującego się mobilnością wojskową. Francuski prezydent apeluje do innych państw o utrudnianie funkcjonowania rosyjskiej floty cieni. Biały Dom krytykuje papieża Leona za słowa o nieludzkim traktowaniu imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Elon Musk w połowie drogi do stania się pierwszym bilionerem w historii. Piątek, 3 października to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Belgijski premier Bart de Wever domaga się od Unii Europejskiej solidnych gwarancji prawnych w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Komisja Europejska planuje przekazanie 140 miliardów euro jako reparacji dla Ukrainy. Sprawa środków finansowych należących do Rosji i zamrożonych po jej inwazji na Ukrainę była omawiana podczas nieformalnego szczytu unijnych przywódców. W środę w Kopenhadze dyskutowali oni nad ich wykorzystaniem przez Ukrainę. Część państw miała otwarcie krytykować ten pomysł. W tym gronie znalazła się m.in. Belgia. Zgodnie z pomysłem Unii Europejskiej pieniądze przekazałby Europejski Centralny Depozyt Papierów Wartościowych Euroclear. Siedziba tej instytucji znajduje się na belgijskim terytorium. Premier Belgii, komentując wspomniane plany, podkreślił, że oczekuje od najważniejszego unijnego organu wykonawczego pełnej pewności i przejrzystości prawnej, a także solidarności ze strony pozostałych członków wspólnoty. De Wever określił własne stanowisko mianem rozsądnego. Zgodnie z prawem międzynarodowym proponowana przez Komisję Europejską konfiskata aktywów państwowych mogłaby zostać uznana za nielegalną. Szef belgijskiego rządu obawia się, że z tego powodu pieniądze mogłyby w przyszłości zostać zwrócone Rosji. Wówczas pełne konsekwencje najprawdopodobniej poniósłby właśnie jego kraj. Problemem dla de Wevera jest też wykorzystanie aktywów zdeponowanych jedynie na terenie Unii Europejskiej. Środki finansowe należące do Rosji zostały zamrożone również przez innych sojuszników Ukrainy, dlatego powinni oni dołączyć się do unijnej inicjatywy. Hamas ma domagać się zmian w planie pokojowym zaproponowanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Według dziennika The Guardian w najbliższych dniach Palestyńczycy mimo to zaakceptują zawieszenie broni. Informatorzy gazety należący do kręgów bliskich Hamasowi twierdzą, że ugrupowaniu trudno zaakceptować dokument liczący łącznie 21 punktów. Propozycja jest bardzo ogólnikowa, a dla organizacji najbardziej kontrowersyjne jest jej całkowite rozbrojenie. Niejasne są również gwarancje w sprawie obiecanego w planie wycofania się sił obronnych Izraela ze strefy Gazy. Ponadto liderzy Hamasu są podzieleni w sprawie planu przedstawionego przez Trumpa z powodu oczekiwań swoich sojuszników oraz bojowników w samej palestyńskiej enklawie. Na zaakceptowanie procesu pokojowego mają na nich naciskać Turcja i Katar. Członkowie biura politycznego przebywający w katarskiej stolicy są z kolei bardziej pragmatyczni od wojskowych dowódców przebywających wciąż w strefie Gazy. Najprawdopodobniej Hamas mimo swoich obiekcji zaakceptuje plan Trumpa. Islamski ruch oporu ma obawiać się konsekwencji jego odrzucenia. Wówczas naraziłby się na dalsze ataki ze strony Izraela, wspieranego już bezpośrednio przez Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią. Amerykański prezydent w poniedziałek po spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu wystosował 72-godzinne ultimatum wobec Hamasu. W zamian za uwolnienie izraelskich zakładników i złożenie broni mieliby zostać zwolnieni palestyńscy więźniowie, a bojownicy ugrupowania mogliby wyjechać z enklawy do innych państw. Francja oczekuje od Komisji Europejskiej utworzenia specjalnej funkcji koordynatora do spraw mobilności wojskowej. W przyszłym miesiącu główny organ wykonawczy Unii Europejskiej ma przedstawić pakiet zmian w tym zakresie. Francuski generał Brygady Sił Powietrznych Fabrice Feola powiedział, że agresywna polityka Rosji wobec Ukrainy wymaga od Europy większego zaangażowania wojsk ze wszystkich unijnych państw członkowskich. Z analizy dokonanej przez Francję wynika, że jej armia potrzebowałaby 10 dni, aby uzyskać niezbędne zezwolenia pozwalające na przemieszczenie francuskich żołnierzy przez terytoria innych krajów. Obecnie Francja koordynuje wielonarodowy batalion Sojuszu Północnoatlantyckiego w Rumunii, szkoli w Polsce ukraińskich żołnierzy oraz dostarcza sprzęt wojskowy Ukrainie. Zwiększenie mobilności wojskowej jest z tego powodu jednym z jej głównych priorytetów. Francja oczekuje od Komisji Europejskiej pilnego zajęcia się tą sprawą i powołania funkcji koordynatora zajmującego się tą problematyką.
Bruksela w połowie listopada ma przedstawić pakiet usprawniający procedury dotyczące przemieszczania się europejskich wojsk. Poza tym musi ona zlokalizować ograniczenia w infrastrukturze państw członkowskich, utrudniające choćby przetransportowanie sprzętu wojskowego. Dotąd Unia Europejska utworzyła tzw. 4 korytarze mobilności, które mają ułatwić przerzucanie żołnierzy oraz broni. Francuski prezydent Emmanuel Macron wezwał państwa europejskie do utrudniania działalności rosyjskiej flocie cieni. Umożliwia ona omijanie sankcji nałożonych na transport ropy naftowej. W środę francuskie służby aresztowały 2 członków jednostki związanej z rosyjską flotą cieni. Tankowiec zauważono u wybrzeży Francji, a zatrzymani zostali kapitan statku oraz jego pierwszy oficer. Zarzucono im niewykonywanie poleceń oraz nieprzedstawienie dowodów potwierdzających przynależność państwową ich statku. Macron zapowiedział w czwartek, że jego kraj będzie utrudniał rosyjskiej flocie cieni żeglowanie po Europie. Jego zdaniem inne kraje europejskie również powinny przyłączyć się do tego rodzaju działań. W przyszłym tygodniu szefowie sztabów europejskich armii spotkają się z przedstawicielami Sojuszu Północnoatlantyckiego w ramach formatu koalicji chętnych. Sojusznicy Ukrainy będą dyskutować na temat zajęcia wspólnego stanowiska w sprawie floty cieni. Francuski prezydent dodał, że w procederze omijania sankcji nałożonych na eksport rosyjskiej ropy bierze udział od 800 do nawet 1000 jednostek. Za pośrednictwem wysłużonych tankowców ropa naftowa wraz z innymi produktami naftowymi jest przewożona do zainteresowanych nią kontrahentów. Szacuje się, że głównymi odbiorcami surowca są Indie, Turcja i Chińska Republika Ludowa. Dochody osiągane przez Rosję w ten sposób mają odpowiadać za blisko 40% środków przeznaczanych na finansowanie przez nią wojny przeciwko Ukrainie. Biały Dom skrytykował papieża Leona XIV za jego słowa o nieludzkim traktowaniu imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie władze twierdzą, że jedynie egzekwują obowiązujące prawo. Ojciec Święty we wtorek odniósł się do inicjatywy metropolity Chicago kardynała Blaisa Kapicha, który nagrodził demokratycznego senatora Richarda Durbina za pomoc okazywaną przez niego imigrantom. Sprawa wzbudziła kontrowersje wśród amerykańskiej prawicy, bo lewicowy polityk jest zarazem znany ze swojego wsparcia dla legalizacji aborcji. Leon XIV, komentując nagrodę dla Durbina, stwierdził, że zgadzanie się z nieludzkim traktowaniem nie jest postawą pro-life, podobnie jak jednoczesne popieranie kary śmierci i sprzeciwianie się przerywaniu ciąży. Słowa papieża skomentowała rzecznik prasowa Białego Domu Caroline Lewitt. Jej zdaniem pod rządami prezydenta Donalda Trumpa w Ameryce nie dochodzi do torturowania obcokrajowców. Amerykańskie służby jedynie egzekwują przepisy i starają się robić to w możliwie jak najbardziej humanitarny sposób. W ten sposób starają się chronić pozostałych mieszkańców kraju. Portal Politico przypomniał, że nie pierwszy raz Waszyngton polemizuje z Watykanem w sprawie imigrantów. Na początku roku wiceprezydent USA J.D. Vance spierał się jeszcze z papieżem Franciszkiem na temat polityki imigracyjnej prowadzonej przez Amerykę. Trump od początku kadencji zapowiada zdecydowane traktowanie obcokrajowców przybywających nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. Według telewizji Euronews Elon Musk jest już w połowie drogi do stania się pierwszym w historii bilionerem. Wzrost wartości akcji giełdowych jego Tesli spowodował, że jego majątek został wyceniony na ponad $500 miliona. W środę po południu ich wycena wzrosła o 4%. Miesięcznik Forbes wyliczył przy tej okazji, że majątek Muska w czasie rzeczywistym zwiększył się o blisko $9 miliardów 300 milionów i na krótko osiągnął poziom ponad $500 miliardów. Na koniec sesji był on z kolei szacowany na 499 miliardów 100 milionów dolarów. Właściciel Tesli, SpaceX czy portalu X już kilkukrotnie był uznawany za najbogatszego człowieka na świecie. Między marcem 2020 i grudniem 2024 roku jego majątek urósł z 24 miliardów 600 milionów dolarów do poziomu 400 miliardów dolarów. Sama Tesla jest jednym z największych gigantów technologicznych na świecie. Kapitalizacja rynkowa koncernu produkującego samochody elektryczne jest aktualnie szacowana na prawie $1 444 miliardy. Jak zauważa Euronews, pozytywny wpływ na biznesy prowadzone przez Muska miało jego odejście z administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Od kwietnia wycena akcji Tesli wzrosła z $227,5 do $459. We wrześniu w kilku krajach europejskich odnotowano rosnącą sprzedaż samochodów produkowanych przez przedsiębiorstwo. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy?
Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.